Cześć, witajcie. Tym razem udaliśmy się w miejsce, w którym byliśmy kilkadziesiąt razy, jednak nigdy nie mieliśmy czasu, by je zwiedzić. Jest tu pomocnicze lotnisko Sztokholmu, czyli Skavsta, oddalone od stolicy około 100 km. Latały tam tanie linie lotnicze, z których korzystaliśmy. Teraz lotnisko świeci pustkami. Samo miasto Nyköping, na którego obrzeżach znajduje się wspomniany port lotniczy, nigdy nie było na mapie naszych kierunków turystycznych. Powód, dlaczego tak było, był zawsze ten sam – lot do Polski. Wstyd się przyznać, że postrzegam to miasto jedynie z tej perspektywy i nie szukałem o nim żadnych informacji. Myślałem, że to jedynie małe miasto, które pewnie niewiele może zaoferować turystom. Jak bardzo się myliłem? Bardzo. Przed wyjazdem zrobiłem krótką listę interesujących mnie miejsc i ruszyliśmy. Postanowiliśmy, że aby poznać miasto i nie przeoczyć czegoś, co warto byłoby zobaczyć, zrezygnujemy ze zwiedzania muzeów. Udało nam się zaparkować w idealnym i bezpłatnym miejscu. Dosłownie 30 metrów od parkingu przywitał nas budynek Sörmland Museum. To muzeum regionalne, które bazując na historii, rzemiośle, sztuce i projektowaniu organizuje wystawy, wycieczki, kursy, programy szkolne, warsztaty, wykłady, rozmowy i wiele więcej. Tutaj jest miejsce na własną kreatywność i naukę, niezależnie od wieku i umiejętności. Pomimo zachęcających do odwiedzenia tego miejsca zdań przeczytanych na stronie muzeum, trzymaliśmy się naszego postanowienia i ogarnęliśmy wzrokiem jedynie jego okolicę. W parku przed muzeum znajduje się kilka instalacji mających znaczenie edukacyjno-poznawcze. Wśród nich wyróżnia się ta rzeźba. En Plats inom oss oznacza miejsce w nas. Według internetu rzeźba przedstawia chłopca niosącego na plecach coś w rodzaju chaty. Czas przejść na drugą stronę ulicy. Stąd widać przedzamcze, nad którym góruje Nyköpingshus. Historia zamku jest długa i bardzo, bardzo ciekawa, a jego rola przez wieki była kluczowa dla całej Szwecji. Nie będę was męczył wszystkimi faktami. Skupię się na tych, moim zdaniem, najciekawszych. Otóż w XII wieku na dużej skalnej półce u ujścia największej rzeki Södermanlandu zbudowano kwadratową kamienną wieżę, tak zwaną kasztelańską. Miała ona chronić miasto, które wyrosło na brzegu Zatoki Morza Bałtyckiego. Kiedy zamek stał się zbyt mały dla ciągle rozrastającego się miasta, wokół wieży zbudowano mur, a gdy go ukończono, zbudowano kolejny, by w końcu zbudować zewnętrzny mur obronny. Na najbardziej wewnętrznym dziedzińcu zbudowano zamek dla królów z rodu Wielbu. Pierwsza wzmianka o Nyköpingshus pochodzi z 1266 roku, kiedy Magnus Birgersson został księciem Södermanlandu i otrzymał ten zamek jako swoją rezydencję, gdzie był panem aż do swojej śmierci w 1290 roku. Od początek historii. Otóż jednym z ważnych faktów jest to, że wielu członków rodziny królewskiej urodziło się lub zmarło w tym zamku, który był czasami uważany za stolicę Szwecji. Przynajmniej wtedy, gdy przebywał tam król. Posłuchajcie tej ciekawostki. W 1632 roku Gustav II Adolf poległ w Lützen, po czym jego ciało przewieziono do zamku, gdzie leżało ono na dworze przez ponad rok. Zanim z pompą i ceremonią przewieziono je do kościoła Riddarholm w Sztokholmie, gdzie zostało pochowane w 1634 roku. No przyznam, że zwłoki władcy leżący na dziedzińcu zamku przez rok to niespotykane. W lipcu 1719 roku rosyjska flota przybyła i spustoszyła i spaliła Nyköping, a gdy odjechali, niewiele zostało ani z miasta, ani z zamku. Taki mały potop ruski w Szwecji. To taka mała dygresja. Robimy przeskok do XIX wieku. Otóż wtedy w niektórych pomieszczeniach mieszkali urzędnicy zarządu powiatowego, a wieża królewska służyła jako magazyn zbożowy.
Więzienie powiatowe znajdowało się Gette House. Na dziedzińcu zbudowano chatę z bali, która służyła jako chata dłużnika, czyli więzienie dla dłużników. Była tu również rezydencja rycerzy więziennych. Musiało być naprawdę biednie, gdyż część wałów obronnych twierdzy została zburzona, aby rycerze mogli mieć swoje pola ziemniaków w pobliżu. Stara rezydencja była również wykorzystywana jako sierociniec, przytułek dla ubogich, zakład pracy przymusowej i zakład dla umysłowo chorych. Dziś trzeba mieć nie lada szczęście, by wejść do środka. Muzeum Zamkowe otwierane jest jedynie w niedzielę na kilka godzin. Nam akurat to pasowało, bo nie mieliśmy w planie zwiedzania. Schodząc nad rzekę, minęliśmy kilku młodych wędkarzy. Zapamiętajcie tego chłopaka. Spotkamy go w innym miejscu w chwili, gdy z wody wyciąga swoją całkiem niemałą zdobycz. Krótki spacer wzdłuż rzeki i kolejne urokliwe miejsca, a tak właściwie dopiero zaczęliśmy swój spacer. Widząc bardzo stary budynek, którego dach porośnięty jest trawą, postanowiliśmy zobaczyć go od frontu. Okazuje się, że w tym miejscu stoją inne stare budynki, a w jednym z nich znajduje się restauracja. Przyznam, że ma to swój klimat. Po przejściu 200 metrów znaleźliśmy się w małym porcie z urokliwym kapitanatem. To port gościnny, w którym w sezonie cumuje wiele jachtów. Mówiłem już o porcie lotniczym Skowsta, to muszę wspomnieć o Muzeum Lotnictwa znajdującym się tuż obok. Pojechaliśmy tam, by pokazać Wam tę atrakcję i sprawdzić, czy warto ją polecić. Tak wiem, zastrzegałem się, że nie będziemy zwiedzać żadnego muzeum. I tak też zrobiliśmy. Chodziło mi jedynie o to, by nie ominąć tego miejsca na liście Must See. Jadąc na lotnisko nie spodziewałem się wiele, jednak mimo to chciałem tam być. Nie zawiodłem się. Świetny dojazd, mały parking i żywego ducha w obrębie wzroku. Chodząc pomiędzy budynkami zamkniętego muzeum, mijaliśmy różne eksponaty związane z lotnictwem. Dość szybko odkryliśmy 2 samoloty ustawione przy jednym z muzealnych budynków. Nie jestem ekspertem i nie mam pojęcia, co to za samoloty, więc jeśli ktoś rozpoznaje te statki powietrzne, proszę o komentarz pod filmem. Przyznam jednak, że widząc je z bliska, zaskoczyły mnie swoimi rozmiarami. Możliwość dotknięcia i przyjrzenia się z bliska takim maszynom nie jest częstym zjawiskiem w naszych podróżach. Największy budynek muzeum kryje w sobie inne modele samolotów, ale przez szybę niewiele było widać. Tak samo powiedział mężczyzna, który również próbował wypatrzyć coś przez okno muzeum. Był to jedyny turysta oczywiście poza nami. Po wymianie kilku zdań w języku angielskim zwróciłem uwagę na rękaw jego kurtki. Widniała na nim polska flaga. Spytałem, czy jest z Polski i zaczęliśmy rozmawiać. Pan Łukasz okazał się specjalistą od robienia zdjęć lotniczych, w tym również dla Google Earth. Jego mały samolot stał na płycie lotniska, a on postanowił rozprostować kości i zobaczyć, co takiego mieści się za ogrodzeniem. Dowiedziałem się, że zdjęcia z satelity nie dają takiej dokładności w przybliżaniu, jak zdjęcia z kilku kilometrów robione z samolotu. To one uzupełniają obraz naszej planety widziane z góry. Po tej lekcji życzyłem mu tylu startów, co i lądowań, no i poszliśmy w swoje strony. Czekał na nas przecieszny shopping. Do centrum miasta dojechaliśmy w 10 minut. Znowu udało nam się zaparkować bez opłaty. W samym centrum miasta na Sturatoriet znajduje się katolicka świątynia. To kościół świętego Mikołaja,
z wielką dzwonnicą, z której 4 razy dziennie grane są pieśni religijne. Wybijane są również godziny zgodnie ze wskazaniami zegara na wieży. Znajdujemy się na głównym placu miasta, w którym żyje nieco ponad 40 000 mieszkańców. Mówię o samym mieście. W Sturatoriet znajduje się żółty budynek starego ratusza, wybudowany w 1723 roku, który dziś jest popularnym miejscem zawierania ślubów oraz Centrum Informacji Turystycznej. Tuż obok nowy magistrat i Rada Powiatu. Duży rynek jest jedynie jedną z pięknych wizytówek miasta, jego znakiem rozpoznawczym. Tych pięknych miejsc niczym stare pocztówki jest o wiele więcej, zatem poznajmy resztę. Wchodzimy w ulicę, do której prowadzi Stadsbrun, czyli most miejski. Unosząc wzrok, możemy podziwiać dostojne budynki banków, a obniżając charakterystyczną dla tej części miasta niską zabudowę. Kierując się w stronę rzeki, mijamy wesołą gromadkę w klasycznym amerykańskim samochodzie. Oj, jak widać, dla właściciela auta ta przejażdżka pozostanie w pamięci na dłużej. Tuż przy rzece znajduje się wschodnia dzwonnica. Podobno płonęła 3-krotnie. Ta jest całkiem nowa. Zbudowano ją w 2019 roku. Pamiętacie młodego wędkarza? Tak jak obiecałem. On i jego zdobycz. Jak widać, ryby w rzece są, a rzeka urokliwa ze swoimi zakolami, przepływkami i zaporami czaruje swoim wyglądem. Młyn w Sturhuskvarn działał od XV wieku do 1971 roku, kiedy to budynek został odrestaurowany i zaadaptowany dla firmy prowadzącej restaurację. Tutaj można również zobaczyć schody łososiowe. Po polsku to chyba przepławka, tak jak dla troci, ale nie jestem tego pewny. Wybraliśmy się nieco dalej i okazało się, że nie był to koniec serii urokliwych miejsc. W tym miejscu jakby czas się zatrzymał. To kościół Wszystkich Świętych. Nawet cień drzewa na fasadzie kościoła pokazał swoją obecność. Niestety kościół był zamknięty, no ale dzięki temu wszedłem dalej na jego zaplecze i okazało się, że jest tu unikalny, malutki cmentarz o unikatowej architekturze zieleni. Pomilczę trochę, zanim przejdziemy do ostatniej ciekawostki, którą odkryliśmy.
To jeszcze jedna dzwonnica, tym razem zachodnia. Jest najstarszym drewnianym budynkiem w Nyköping. Została zbudowana w 1692 roku i była jednym z niewielu budynków, które przetrwały, gdy Rosjanie spalili miasto w 1719 roku. Na dzwonnicy wiszą 3 dzwony. Oczywiście wszystkie dzwony są sprawne. Samo miasto, jak widać, ma wiele do zaoferowania. Wnikliwy i cierpliwy turysta znajdzie tu całkiem sporo, by wypełnić cały dzień na zwiedzanie. Nyköping zaskoczyło nas bardzo pozytywnie, pomimo że nie wszystko udało nam się zobaczyć, nazwijmy to od środka. Tym bardziej mogę polecić to miasto na weekendowy wypad. Po drodze byliśmy jeszcze w ciekawym zamku, ale o tym opowiem w innym filmie. Wszystkim, którzy dotrwali do końca tego wideo, dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych miejsc w Szwecji, wróć na mój kanał i wybierz jeden z interesujących Cię filmów. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem i łapkę w górę. To one motywują mnie do tworzenia nowych treści. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.